Wojowie, którzy stali u boku pierwszych Piastów, rekrutowali się głównie z wolnej ludności zobowiązanej do obrony terytorium i udziału w wyprawach wojennych w ramach pospolitego ruszenia. Sukcesy zbrojne Mieszka i Bolesława Chrobrego nie byłyby możliwe bez drużyny. Wojownicy ci stanowili najbliższą ochronę księcia i podstawową siłę uderzeniową. Drużyna stanowiła rodzaj stałego i karnego wojska wykorzystywanego przez pierwszych Piastów w wojnach obronnych i na wyprawach zaczepnych. Wojów tych utrzymywał sam wódz. Była to funkcja ryzykowna, ale korzyści materialne z wypraw łupy i niewolnicy rekompensowały ryzyko. Kupiec Ibrahim ibn Jakub opisał drużynę Mieszka I. Ma on 3000 pancernych podzielonych na oddziały, a setka ich znaczy tyle co 10 secin innych wojowników. Daje on tym mężom odzież, konie i broń i wszystko, czego tylko potrzebują. A gdy jednemu z nich urodzi się dziecko, on każe mu wypłacić żołd od chwili urodzenia, czy będzie płci męskiej czy żeńskiej. A gdy dziecię dorośnie, to jeżeli jest mężczyzną, żeni go i wypłaca za niego dar ślubny ojcu dziewczyny. Jeśli zaś jest płci żeńskiej, wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny jej ojcu. Jak widać, książę dbał o swoich wojów. Odnosił się do nich z należytym szacunkiem i niejednokrotnie biesiadował z nimi przy jednym stole. Z biegiem czasu ci wojownicy zaczęli być zalążkiem rycerstwa. Instytucja drużyny nie była zjawiskiem typowym jedynie dla Słowian. Wiadomo też o istnieniu podobnych formacji m.in. u Franków. Drużyna Mieszka, Chrobrego i późniejszych Piastów składała się z dwóch poziomów hierarchii wojowników: starszej i młodszej. Do starszej zaliczali się wielcy feudałowie. Stanowili oni grupę najbardziej zaufanych dowódców i stronników panującego władcy. Drużyna młodsza była natomiast właściwą siłą zbrojną, rozmieszczaną w najważniejszych ośrodkach państwa. W razie wojny broniła ziem księcia lub brała udział w wyprawach wojennych. W okresie pokoju wykonywała podstawowe zadania administracyjne i porządkowe. Na przykład zajmowała się ściąganiem od okolicznej ludności podatków na rzecz władcy. Skład narodowościowy drużyny Bolesława Chrobrego był zróżnicowany. Formację tą tworzyła głównie ludność słowiańska. Oprócz niej na usługach panującego znajdowali się uchodźcy cudzoziemscy oraz ich oddziały przyboczne. Takim uchodźcą czynnie wspierającym Chrobrego był brat świętego Wojciecha pochodzący z Czech, Sobiesław. Przez prawie 10 lat przebywał on na dworze księcia i wspomagał go w walkach. Zginął broniąc odwrotu piastowskich wojsk z Pragi w 1004 roku. Niemiecki kronikarz Titmara dwukrotnie wspominał w swojej kronice o niejakim Eryku Pysznym. Według kronikarza zbiegł on z Rzeszy, oskarżony o zabójstwo, znalazł schronienie u Bolesława Chrobrego. Wziął udział w zwycięskiej kampanii w 1018 roku, kiedy to wojska piastowskie weszły do Kijowa. W szeregach drużyny Chrobrego służyli także przybysze ze Skandynawii, wikingowie, których sowicie opłacano. Należeli do bardzo bitnych. U Piastów służyło zapewne kilkuset takich wojowników. To złoty wiek dla wikingów. Duński wnuk Mieszka, Kanut Wielki, zasiadał na tronie Anglii i z pewnością Piastowie i Skandynawowie wspierali się militarnie. Archeolodzy przypuszczają, że wikingowie mogli się wkraść w łaski Mieszka I. Mieli świetne przygotowanie polityczne, gospodarcze i światowe kontakty. Zajmowali się zaciągiem skandynawskich najemników do piastowskich drużyn, obsługiwali wodne szlaki komunikacyjne, mieli wiedzę i doświadczenie w organizacji państwa. Inną grupą żołnierzy najemnych świadczących usługi Bolesławowi Chrobremu byli Pieczyngowie. Te koczownicze plemiona zamieszkiwały wschodnie pogranicze ziem Chrobrego. Piast wykorzystywał ich podczas zmagań z Rusinami. To oni w 1018 roku skruszyli obronę Kijowa, co pozwoliło Chrobremu bez walki wejść do miasta.
Gal Anonim pisał także, że Bolesław przyjmował na służbę najemników, których sowicie opłacał i traktował z należytym szacunkiem. I kiedykolwiek zacny przybysz znalazł u niego uznanie w służbie rycerskiej, uchodził już nie za rycerza, lecz za syna królewskiego. Drużyny pierwszych Piastów nie tylko służyły na dworze Mieszka i Chrobrego. Za pośrednictwem kronikarza Titmara wiemy, że Bolesław Chrobry ofiarował Ottonowi III 300 wojów. Taki sam oddział przysłał rzekomo Henryk II Bolesławowi na wyprawę kijowską i analogicznego zapewne wsparcia oczekiwał podczas wyprawy do Włoch. Ilu wojów służył u Bolesława Chrobrego? Zdaniem Gala Anonima książę Bolesław miał w Grodach następujące kontyngenty. Z Poznania miał 1300 pancernych i 4000 tarczowników. Z Gniezna 1500 pancernych i 5000 tarczowników. Z Grodów Władysławia 800 pancernych i 2000 tarczowników. Z Giecza 300 pancernych i 2000 tarczowników. Ci wszyscy waleczni i wprawni w rzemiośle wojennym występowali do boju za czasów Bolesława Wielkiego. Wspomniani przez Gala pancerni to ciężkozbrojni jeźdźcy, tarczownicy natomiast to piechota, ewentualnie lekkozbrojna jazda. Sama armia za pierwszych Piastów dzieliła się na jazdę i piechotę ciężką i lekkozbrojną oraz łuczników. Dodatkowo armię zasilało oddziały specjalistyczne, np. do działań oblężniczych, do budowy skomplikowanych machin wojennych, przepraw przez rzeki. Wojska pierwszych Piastów na ogół były zdyscyplinowane, a jej poszczególne formacje zobowiązano do bezwzględnego wykonywania rozkazów dowódcy. Za naruszenie dyscypliny stosowano kilka rodzajów kar. Za szpiegostwo i zdradę groziła kara śmierci. Przy mniejszych uchybieniach winnych skazywano na karę chłosty lub na naganę słowną. W połowie XI wieku wraz z rozwojem feudalizmu rola drużyny książęcej malała, gdyż zastępowało ją rycerstwo utrzymujące się z ziemi nadanej na prawie lennym, co zostało zapoczątkowane przez Kazimierza Odnowiciela.